Cześć, witajcie. Dzisiaj Kia Sportage. W prezentowanym samochodzie postanowiłem założyć siłowniki do podnoszenia przedniej maski. Zastąpię w ten sposób fabrycznie montowany wspornik. Jak to po kolei zrobić, pokażę w moim filmie. Zapraszam do oglądania. A gdy się zaopatrzymy w potrzebne części, potrzebny będzie jeszcze klucz sodowy o rozmiarze 12 mm i klucz płaski o wymiarze 10 mm. Montaż tych siłowników nie jest skomplikowany. Zacznę od razu od wykręcenia śrub w przedniej masce. Teraz wykręcam jedną z nich. Ale bywa nieraz tak, że trafi się niespodzianka techniczna. Zaraz pokażę, o co chodzi. Zwróćcie uwagę, śruba montażowa maski ma delikatny stożek, który opiera się o wspornik i wystaje. Postanowiłem dla lepszego dopasowania tych części odpowiednio frezem rozwiercić otwór, tak aby ta śruba dokładnie pasowała. Zobaczcie, w jaki sposób to zrobiłem. Teraz pasuje śruba idealnie i o to właśnie chodziło. No niestety czasami jest tak, że kupiony wspornik może się delikatnie różnić, ale zawsze można poprawić, dopasować, oczywiście w prosty sposób. Przykręcam teraz górny wspornik do maski silnika. Zobaczcie, jak to robię. Zaraz pokażę zdjęcia, które obrazują prawidłowe umieszczenie wsporników. Należy dodać, że mamy wsporniki dwa: górny prawy, górny lewy oraz dwa dolne, dolny prawy, dolny lewy. Bardzo ważne jest, aby przy ich montażu nie pomylić miejsc umieszczenia tych wsporników. Inne umieszczenie wsporników niż pokazane spowoduje, że te części po prostu nie będą do siebie pasowały. Wykręcam teraz dolną śrubę i tu jest o tyle fajna sytuacja, że spód tej śruby jest płaski, nie jest stożkowy, więc nie trzeba tu nic kombinować ani rozwiercać. Pasuje idealnie. Można teraz osadzić górną część siłownika. Zobaczcie, w jaki sposób wsuwamy go zgodnie z kierunkiem strzałki. Charakterystyczny klik i gotowe. Zwróćcie uwagę, że jeszcze nie zapinam na wsporniku dolnym drugiej części ramienia siłownika. Przechodzę teraz do prawej strony samochodu. Tak samo jak poprzednio, odkręcam śruby i przykręcam wsporniki. Zobaczcie, że maska trzymana jest dalej przez fabryczny drążek, przy którym teraz stoję.
Gdy wsporniki są już przykręcone, zapinam górną część siłownika do maski silnika. Zanim odkręcę dolne śruby wspornika pionowego, najpierw odblokuję go w górnej części. I teraz ważna uwaga, maskę należy przytrzymać, aby pod własnym ciężarem nie upadła, ponieważ dolne części siłowników nie są jeszcze osadzone na wspornikach. Dodam jeszcze, że trzeba koniecznie ten pionowy wspornik fabryczny zdemontować, ponieważ założony nowy siłownik nie będzie miał miejsca dla swojej prawidłowej pracy. Zgodnie z kierunkiem strzałek zapinam teraz dolne części siłowników. Gdy już maska oparta jest na nowych siłownikach, można teraz w bezpieczny sposób odkręcić stary, już niepotrzebny pionowy wspornik. Tego wspornika i tych śrubek nie wyrzucajmy. Warto go schować do bagażnika, może on się jeszcze kiedyś przydać. Zobaczcie teraz, jak elegancko pracują te siłowniki, jak utrzymują maskę. Wygoda, komfort, bardzo dobre funkcjonowanie. Jak sami widzicie, można bardzo szybko i w prosty sposób zamontować takie siłowniki do samochodu. Krótko mówiąc, jest ok. Mi się takie siłowniki bardzo podobają. Jeszcze spójrzmy z bliska, jak to wszystko wygląda. Miejsce mocowania pionowego wspornika, tego co został zdemontowany, oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów całego układu nowych siłowników. Słuchajcie, to prawie wszystko. Na koniec pokażę Wam, jak zdjąć te siłowniki, w jaki sposób je zdemontować. Wystarczy mały płaski wkrętak i zaczynamy. Na każdej końcówce siłownika jest taka mała sprężynka, którą należy podważyć tym właśnie wkrętaczkiem. Delikatnie przytrzymując palcem, żeby ta sprężynka nie wyskoczyła. Jest to o tyle ważne, że jak ta sprężynka wyskoczy, to tak szybko jej nie znajdziecie. Podważamy i odpinamy właśnie w ten sposób. I tak samo odpinamy każdą stronę siłownika. Podważamy sprężynkę i przesuwamy cały siłownik w kierunku jego zdjęcia i to jest cała operacja o właśnie ten sposób. Na koniec dodam, że wszystko ładnie funkcjonuje, bardzo mi się ten sprzęt podoba. Polecam założenie takiego zestawu do samochodu. Można kupić te części w sieci handlowej, koszt zakupu nie jest wysoki, a satysfakcja po założeniu do samochodu gwarantowana. Mam nadzieję, że pomogłem Wam w montażu takiego sprzętu. Jeżeli tak, stawiajcie łapkę w górę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, cześć.